Panowie nagrywacie, ja bym użył tu takich słów, że rośnie aż taki odsetek samobójców. Władimir Putin to szaleniec? Tak. Dopóki ktoś się nie panoszy i wiadomo, no... Miłego wieczoru Ci życzę. Ludzie po prostu nie mają ani światła, ani wody w domu, bo nie mają na to pieniędzy. Sąsiad, wiadomo, można pomóc, ale bez przesady. Przez roszczeniowość. Puszczają Ukrainę, gdzie powinni walczyć za swój kraj i jadą do Polski. No i Witajcie moi drodzy, z tej strony Dr. Cringe i witam Was na kolejne wydanie moich newsów, tym razem w takiej specjalnej formie, mianowicie zrobimy sondę uliczną, zapytamy co Polacy sądzą na temat wojny na Ukrainie, na temat samych Ukraińców, no i na temat zagrożenia ze strony Rosji. Zaczynamy. Co uważacie na temat pomocy Ukrainie przez Polskę? Czy powinniśmy ją podtrzymywać w takiej formie, jakiej obecnie? Zwiększyć, zmniejszyć? Co uważacie? Powinniśmy pomagać. Dobrze. Zatem powiedz mi, czy w takiej formie, czy zwiększyć? W takiej formie. Okej. Czy zagrożenie ze strony Rosji jest realne? Okej. I ostatnie pytanie, co uważacie na temat... No i ostatnie. Tamto było przedłużeniem drugiego. To ostatnie pytanie, jak ogólnie oceniacie Ukraińców w Polsce? Jak się Wam z nimi żyje? Z tymi, co już byli, to bardzo dobrze, a z tymi, co przybyli, to nie wiem, jeszcze nie miałem okazji. Super, bardzo dziękujemy. Miłego wieczoru. Mam dla Was 3 pytania. Co uważacie na temat pomocy Ukrainie jako takiej jak teraz? Czy powinniśmy ją zwiększyć, zmniejszyć? Oj, myślę, że tyle minęło już od rozpoczęcia wojny, że powinniśmy to zmniejszyć, przepraszam, moim zdaniem. A myślisz, że zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej jest teraz mniejsze? Zmniejszyło się, czy...? Zwiększyło moim zdaniem jeszcze bardziej, szczególnie po wydarzeniach na Białorusi i z wydarzeniami z Prigozinem chociażby. Czyli zagrożenie jest realne, ale uważasz, że jednak ta pomoc powinna zostać zmniejszona. Dlaczego? Chociażby dlatego, ponieważ mam takie wrażenie, że jest możliwość, że agentura rosyjska chociażby mogłaby przychodzić z taką falą uchodźców chociażby. Okej, a pytam tak też o bardziej pomoc taką militarną stricte. Czy powinniśmy im... Tak. To jak najbardziej, powinniśmy pomagać. Militarnie tak. Jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców, no to ciężko mi się wypowiedzieć, jakby nie mam zdania za bardzo. Rozumiem. Na koniec takie pytanie, jak już Wam się żyje z tymi Ukraińcami, którzy już są w Polsce? Szczerze? Chyba na mnie tak normalnie, powiedzmy. Dobrze. Nie przeszkadzają nam. Normalnie się żyje. Może jest zauważalny odsetek tego, że coraz ciężej jest znaleźć pracę, bo uważam, że bardzo dużą ilość pracy jest właśnie darowana w stronę osób z Ukrainy, no i ciężko jest znaleźć pracę. Też zauważyłam, że w takich bardziej większych firmach państwowych, że tak powiem, już coraz większy odsetek jest pracowników z uchodźców po prostu. Nie tylko w takich zawodach dosyć mało popularnych, w sensie takich stricte prostych, że tak powiem, tylko już w takich bardziej rozgałęzionych. Już coraz większe. Czyli już nie same sprzątaczki, tylko na przykład właśnie informatycy, panie w urzędach się trafiają z Ukrainy, w bankach. Wydaje mi się, że rośnie aż taki odsetek samobójców, że to też ma jakiś wpływ, bo możemy zauważyć, że Polaków jako samobójców są setki. Ja akurat mam taki zawód, w którym mogę to w łatwy sposób zauważyć i to jest bardzo przykre, bo ciężko jest znaleźć pracę i niekiedy jest tak, że ludzie po prostu nie mają ani światła, ani wody w domu, bo nie mają na to pieniędzy. Bardzo dziękujemy, miłego wieczoru Wam życzymy. Dobry wieczór panowie. Króciutko, naprawdę. Jesteśmy parą i jesteśmy... To w takim razie zamieścimy tylko to, że jesteście parą, resztę... Dobry wieczór pani. Mam pytanie, co pani uważa na temat pomocy jako takiej... Z Ukrainy. To jeszcze lepiej. Jak pani ocenia pomoc Polski Ukrainie? Я тільки вчора приїхала. Вчора. Pomoc. Дуже вдячні, дуже. Co pan uważa na temat jako takiej pomocy Ukrainie wojskowej, społecznej w chwili obecnej podczas wojny? ludziom trzeba pomagać, proszę pana, więc jestem jak najbardziej za tym. Dobrze. I teraz drugie pytanie. Jak pan ocenia zagrożenie wobec Polski ze strony Federacji Rosyjskiej? Wie pan co, panowie nagrywacie, ja bym użył tu takich słów, że nie trzeba się bać, trzeba swojego bronić. Dziękuję, miłego wieczoru. Pan ocenia pomoc jako taką Ukrainie podczas wojny, podczas konfliktu zbrojnego? No mi się wydaje, że to jest bardzo dobrze, że pomagają Polacy, nie? Ukrainie. I według mnie to powinni to robić, dopóki wojna się nie skończy, nie? Czy zagrożenie ze strony Rosji jest realne dla Polski? Mi się wydaje, że jest bardzo realne.
I temu tutaj w Polsce mamy NATO i w razie W nam pomoże, nie? No właśnie, i na koniec pytanie, jak w ogóle się panu żyje z Ukraińcami w Polsce? No, różnie to bywa, nie? Nie jest źle, ale też nie jest dobrze, nie? No, to też ludzie, nie? Ale mówię, no trzeba pomagać, nie? Bardzo dziękujemy, miłego meczu i wszystkiego dobrego. Dobry wieczór. No, wiem, że to bardzo dużo Polacy i Polska w całym robi dla Ukrainy. I bardzo jestem za te... Przepraszam, nie bardzo mówię po polsku, ale Wdzięczna. tak, wdzięczna. Proszę mi powiedzieć, czy Rosja jest nadal realnym zagrożeniem dla całej Europy? Myślę, że tak. Władimir Putin to szaleniec? Tak. I na koniec, jak się żyje pani w Polsce? Po prostu. Bardzo dobry. Tutaj jestem na studiach, studiuję grafikę i bardzo podoba mi się i Polska, i Polacy. Bardzo takie fajni ludzie. Pytania, okej. Dobry wieczór panu. Jak pan ocenia ogólnie pomoc Ukrainie podczas wojny, przez Polskę oczywiście udzielaną? Czy powinna być zmniejszona, zwiększona? Jak pan uważa? Na ten moment zmniejszona. Z jakiego powodu? Przez roszczeniowość głównie i tak naprawdę chyba to tyle. No, pomoc jest ogólna, globalna, ze wszystkich krajów, nie tylko z Polski. Polska bogatym krajem nie jest, raczej nie powinna sobie pozwalać na takie rzeczy. Sąsiad, wiadomo, można pomóc, ale bez przesady i no, za tą roszczeniowość to ja bym to ukrócił już dawno. Czy Rosja jest realnym zagrożeniem dla Polski? Kto wie, zobaczymy. Jeżeli nie będą chcieli pozostać na Ukrainie i iść dalej, no to zostaną, a jak będą chcieli iść dalej, to raczej nikt ich nie zatrzyma, chociaż teraz duże straty podobno tam były, więc raczej nie w najbliższym czasie. I na koniec, jak panu się ogólnie żyje z Ukraińcami w Polsce? Ja mam bardzo dużo znajomych z Ukrainy, większość normalni ludzie, bardzo w porządku, więc mi się bardzo dobrze żyje. No. Dopóki nie dzieją się jakieś dziwne rzeczy, takie jak z innymi imigrantami w innych krajach, to super, to mi nie przeszkadza. Bardzo dziękujemy. Miłego Dziękuję, wieczoru. wzajemnie, do widzenia. Dobry wieczór. Jak pan ocenia to, że pomagamy w tym momencie Ukraińcom militarnie, społecznie, gospodarczo i czy według pana ta pomoc powinna zostać zwiększona, zmniejszona? Jak pan uważa? Nie wiem, nie uważam. Uważam, że dobrze, że pomagamy. Na pewno dobrze, bo są naszymi sąsiadami. Zwłaszcza w takiej sytuacji. Czy zagrożenie ze strony Rosji jest realne dla Polski? No, każdy kij ma dwa końce. I czy dobrze się panu żyje z Ukraińcami w Polsce? Bynajmniej nie narzekam, nie widzę problemów. Dopóki ktoś się nie panoszy i wiadomo, no... Dopóki się zachowują ok, to nie narzekam na nikogo, wiadomo jak jest. Powinni się asymilować z nami, wiadomo. No bo pojawiają się jakieś różnego rodzaju... Są i w pracy, wszędzie, także nie wiem, no nie narzekam, no. Na Polaków bardziej się czasem narzeka, ale na swoich. No bo to wszędzie są tacy sami ludzie i w Polsce i na Ukrainie, prawda? Miłego wieczoru w takim razie. jesteście? Doktor Cringe to jest mój kanał, że tak powiem, osobisty. Obczaję. I zapraszam. Jesteś Polakiem może? No jest, bardzo dużo. No, Czy powinniśmy taką utrzymać, zwiększyć, zmniejszyć? w sumie nie wiem. Nie wiem jak to, nie wiem. Ja nie interesuję się polityką. A czy zagrożenie z Rosji jest twoim zdaniem realne dla Polski? No tak, ale czy nam, a jakby wyszło w drugą stronę, to by nam pomogli? No właśnie, pomogliby? No właśnie nie wiem. Zapytaj ich, a nie mnie. I na koniec pytanie ostatnie, jak ci się żyje z Ukraińcami w Polsce? Normalnie, no kurde, no co mam? Człowiek jest człowiekiem, no nie ma nic, nie wiem, co mam, bo rozmawia po ukraińsku, to mam go, nie wiem, gnębić albo coś. No nie, absolutnie nie, pytam. No po właśnie, prostu o no, twoje człowiek zdanie, jest człowiekiem. No, No i bardzo dobrze, ja też tak uważam. Wszystkiego dobrego. Pracuje jak pracuje. Miłego wieczoru ci życzę. Dawaj Piotara. Dobry wieczór pani. Chcieliśmy zapytać, mówi pani po polsku, przepraszam, że pytam, ale to... Dobrze, przepraszam, bo pytamy i jest duże szanse, że ktoś nie mówi po polsku, dlatego pytam. Proszę mi powiedzieć, jak pani ocenia pomoc Ukrainie podczas konfliktu udzielaną przez Polskę dla narodu ukraińskiego? No, doskonałą. Polska bardzo pomaga. Jedna z krajów europejskich, która najwięcej pomagała. Tak. Pomaga w dalszym ciągu. A czy zagrożenie ze strony Rosji pani zdaniem jest realne wobec Polski? No wie pan, raczej tak. No, ja obawiam się i zwykle jestem tym rocznikiem, że
Boję się, no już przeszłam kilka rozruchów, bo mam 78 lat, także... Nie wygląda pani. Nie? No dziękuję bardzo, tak? No ale niestety, także... A wychowałam, urodziłam się w Śródmieściu samym, tu te tereny nie są mi znane. Ale obawiam się, pomimo tego wszystkiego. Nie, bo tak. Tak, oczywiście, zapraszamy serdecznie, witamy. I mamy pytanie takie, bo pytamy ludzi o to, co uważacie na temat wojny na Ukrainie, pomocy, jaką Polska udziela Ukraińcom? To znaczy, jest to bardzo ciężki temat i pomoc, no to można rozumieć w różnych aspektach, bo możemy powiedzieć, że za dużo, możemy powiedzieć, że za mało, bo wszystko... Chodzi mi o militarną pomoc i tą taką też społeczną. Ja myślę, że jest naprawdę wszystko bardzo w porządku, że robimy to tak, jak możemy zrobić w granicach naszych sił, aczkolwiek no, jedni powiedzą, że robimy za dużo, inni powiedzą, że nie. No, tak jak z ludźmi, nie? Czasem jest wdzięczność ze strony Ukraińców, bo ja naprawdę spotkałam bardzo dużo kochanych i dobrych Ukraińców, a czasem jednak no, jest ta niewdzięczność i roszczeniowość, która się rodzi ze względu na wojnę, więc jest to bardzo skomplikowane i zależy od osoby, bo nie chcę tutaj jakby oceniać. Generalizować. Nie chcę generalizować, bo wszystko zależy od człowieka i jak, co na kogo wpłynie. Aczkolwiek ci ludzie też są po bardzo ciężkich przejściach, więc... Czyli ogólnie dobry wydźwięk takiej relacji polsko-ukraińskiej podczas tego konfliktu odczuwasz? To znaczy ja akurat odczuwam bardzo dobry, bo jeżeli chodzi o osoby prywatne jakby z mojego otoczenia, które ja spotkałam, nie wiem jak jest ogólnie, bo nie chcę się wypowiadać na temat relacji innych, ale ja tam w pracy spotykam, czy gdzieś, no to ogólnie oni są tacy, no sympatyczne, szczególnie Ukrainki, ta pomoc właśnie dla... Boże, pogubiłam się. No w sensie ogólnie są sympatyczne, przyjemne, no i tak da się z nimi też rozmawiać otwarte, więc ja akurat nie zauważyłam w moim życiu, na mojej drodze jakiegoś wydźwięku negatywnego. Aczkolwiek no to wszystko zależy od osób. Ja też spotykam no takie bardziej spokojne osoby. I w pracy, i wszędzie. No i też się bardzo rozwinęła kosmetyka w Polsce, jeżeli chodzi o robienie rzęs, paznokci, aczkolwiek no też miałam no tam jakieś przykre przyjścia z jakąś jedną, ale to już nie będę. Uważasz na temat pomocy Ukrainie podczas konfliktu zbrojnego, militarnej i społecznej? A generalnie jestem przeciwnikiem tego, żeby tutaj Ukraińcy emigrowali. Jednak jakby jestem w stanie zrozumieć to, że na przykład kobiety oraz dzieci przyjeżdżają do Polski z tego względu, że no, tam gdy nie mają jakiegoś dochodu, bo na przykład ich mężowie są często na wojnach, no to jakby łatwiej znaleźć jest pracę w dużym mieście, takim jakim jest Warszawa. Tutaj też społeczności ukraińskie się tworzą, no i myślę, że to dobry pomysł, jak kobieta i dziecko wierzy, na przykład, ale nie rozumiem tego, że na przykład młodzi mężczyźni, którzy są w wieku produkcyjnym, mają na przykład 20 do 30 lat, są w kwiecie wieku tak naprawdę, opuszczają Ukrainę, gdzie powinni walczyć za swój kraj i jadą do Polski. No i na przykład widzi się często Ukraińców w barach, którzy gdzieś tam piją alkohol, no i na przykład mi się to nie podoba, jestem tego wielkim jakby przeciwnikiem. Skoro Ukraina tak się mówi, że jest w takiej potrzebie, to uważam, że coraz więcej tych Ukraińców tam powinno raczej walczyć na froncie, a nie tutaj przyjeżdżać do Warszawy. No. Rozumiem i na koniec drugie pytanie. Jak uważasz, czy jesteśmy zagrożeni ze strony Białorusi, Polska jako naród, czy jesteśmy zagrożeni w tym momencie ze strony Rosji i Białorusi? Tak miało być. Ja uważam, że raczej nie, chociaż jak dobrze wiemy z historii, to najpierw tam Putin zaatakował Gruzję, następnie Ukrainę i mówiło się przez jakiś czas, że Polska będzie jakby jego następnym celem, chociaż ja też uważam, że my jesteśmy na tyle zabezpieczeni, że jesteśmy w NATO, mamy tam kilka dosyć silnych sojuszy na arenie międzynarodowej i dyplomatycznie jesteśmy dużo silniejsi jakby niż Ukraina, więc myślę, że nic takiego się nie wydarzy, bo jakby zaatakowanie państwa, które leży w centrum Europy, byłoby mocno nierozsądne z punktu Putina, chociaż no, wszystko się może zdarzyć, ale mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy w najbliższej przyszłości, bo planuję tutaj być całe życie w Polsce. Bardzo Ci dziękujemy, miłego wieczoru. Szczęść Boże. Przepraszam, nie mogę. Dobrze. Nie udało się. Tym razem nie udało nam się upolować księdza.
No i widzicie, moi drodzy, zakończyliśmy naszą uliczną sondę. Dowiedzieliśmy się mniej więcej, co Polacy sądzą na temat Ukraińców, na temat wojny i na temat pomocy, jaką Polska udziela Ukrainie. I uwaga, nie wycinałem żadnej z wypowiedzi. Są tutaj wszystkie tych osób randomowych, które dopadliśmy pod Pałacem Kultury, więc uwierzcie lub nie, to były wszystkie praktycznie pozytywne opinie na temat tego, co obecnie Polska robi dla Ukrainy i jak Ukraina się odwdzięcza. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną sondę, którą zobaczycie już wkrótce.